Czy mieliście kiedyś tak, że słuchaliście jakiegoś utworu i nagle jakiś moment przyprawia Was o ciary na plecach? Może to być melodia, harmonia, jakieś wejście basu albo jakieś to tajemnicze coś. I właśnie o tych cośach chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, czyli z czego składa się muzyka. Nazywam się Margo i witam Was w Muzie na szkle. Powiedzieć o utworze, że to po prostu ponakładane na siebie dźwięki, to tak jakby powiedzieć o Monalizie, że to po prostu nałożone na siebie farby, z których składa się utwór muzyczny, nazywamy elementami dzieła muzycznego. I właśnie dzięki nim możemy rozkładać muzykę na części pierwsze. Tych elementów dzieła muzycznego jest 8 i zaraz Wam dokładnie opowiem, o co w nich chodzi. Jako przykład posłuży nam utwór Promenada Modesta Mussorgskiego, który pochodzi z cyklu miniatur fortepianowych pod tytułem Obrazki z wystawy. Pierwszy i najbardziej oczywisty element to melodyka, czyli różne wysokości dźwięków ustawione w odpowiedniej kolejności. W teorii muzyki rodzajów samej melodyki jest naprawdę mnóstwo, bo są one klasyfikowane ze względu na swój charakter albo kierunek prowadzenia tej melodii, ale dzisiaj celowo to wszystko omijam. Tak samo zresztą będzie przy pozostałych elementach dzieła muzycznego, bo one naprawdę są potem sprecyzowane na takie mniejsze podgrupy, ale to nas dzisiaj nie interesuje. Wracając, jak w takim razie brzmi promenada, kiedy wykorzystujemy tylko i wyłącznie melodykę? Nuda. Czego tu brakuje? No na pewno jakiegoś rytmu. I to właśnie jest drugi element dzieła muzycznego, czyli rytmika. Ona bierze te nasze wysokości dźwięków i porządkuje je w czasie, że jeden dźwięk będzie krótszy, a inny będzie dłuższy. Na przykład w ten sposób. Może w tym wypadku nie jest to jakiś spektakularny i bardzo skomplikowany rytm, ale mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Idziemy dalej. Dynamika. I tutaj od razu Wam mówię, że wcale nie chodzi o to, jak szybko utwór jest zagrany, ale o jego głośność. Dlatego tę samą melodię możemy zagrać cicho, czyli piano, albo forte, czyli głośno. Można też na przykład robić crescendo, czyli zaczynać od cichego i potem dochodzić do głośnego, albo odwrotnie, czyli diminuendo i zaczynamy grać głośno, a kończymy cicho. I oczywiście między piano i forte mamy też pośrednie określenia, takie jak na przykład mezzo forte albo mezzo piano, czyli trochę głośno albo trochę cicho, ale też takie, które wychodzą poza tę skalę, no jak na przykład fortissimo possibile, co oznacza ni mniej, ni więcej, ale najgłośniej jak się da. Promenada jest zapisana w dynamice forte, czyli temat należy zagrać głośno. No a jak jest z tą szybkością utworu? Tempo w muzyce nazywamy mianem agogiki. I tę samą melodię możemy zagrać wolno, albo szybko. I żeby było jasne, tutaj rytm się nie zmienia. Zmienia się tylko i wyłącznie tempo tego utworu, bo wartości rytmiczne są niezmienne. I warto tutaj zaznaczyć, że większość muzycznych określeń jest po włosku. Dlatego jeżeli kompozytor chce napisać, że utwór ma być wykonywany wolno, to napisze adagio, a jak ma być szybko, to napisze presto. Oprócz takich określeń słownych, tempo oznacza się też liczbą uderzeń na minutę.
To oznacza, że jeżeli na przykład chcemy mieć utwór w dość szybkim tempie, to możemy sobie wyznaczyć, że w ciągu 1 minuty ma się zmieścić 120 ćwierćnut. Wtedy na początku utworu piszemy ćwierćnuta równa się 120. Teraz, żeby nie było za łatwo, musimy określić artykulację, czyli to, w jaki sposób wydobywamy dźwięk. Te same dźwięki możemy zagrać na przykład staccato, czyli oddzielając je od siebie, albo legato, czyli łącząc tak, że między dźwiękami nie ma żadnej przerwy. W promenadzie mamy głównie artykulację portato, czyli taką, gdzie dźwięki odrywamy od siebie, ale nie są one aż tak skoczne jak w staccato, a oprócz tego też pojawia się legato, czyli tam, gdzie się łączy te dźwięki. I teraz najlepsze, harmonika. Tutaj już nie interesują nas pojedyncze dźwięki, ale współbrzmienia, które te dźwięki tworzą. I w ten sposób powstaje nam baza harmoniczna. Utwór nagle nabiera zupełnie nowego brzmienia. I zarówno ten, jak i znakomita większość utworów, zarówno z muzyki poważnej, jak i rozrywkowej, jest utrzymana w systemie harmonicznym dur-moll. Za tym idą tonacje, akordy i różne takie. Kolejnym elementem jest faktura i ona polega przede wszystkim na relacji między głosami w utworze. Czyli jeżeli mamy jakiś najważniejszy głos w utworze, który ma melodię i wiemy, że on jest najważniejszy, a reszta głosów mu akompaniuje albo wzmacnia po prostu tę melodię, wtedy mamy utwór homofoniczny. Natomiast jeżeli mamy utwór, w którym wszystkie głosy są tak samo ważne i każdy ma swoją melodię, to wtedy mamy do czynienia z utworem polifonicznym. Polifonia to była domena przede wszystkim renesansu i baroku, chociaż zdarza się oczywiście też później. Natomiast ten utwór, jak i zdecydowana większość utworów muzyki klasycznej i chyba wszystkie utwory rozrywkowe, to jest właśnie muzyka homofoniczna. I ostatni element to kolorystyka. I wyobraźcie to sobie w ten sposób. Macie jakieś zdjęcie, na które nakładacie filtry. I mimo tego, że jest taka sama jakość, format czy kompozycja zdjęcia, to jego charakter się zmienia. I dokładnie tak samo to wygląda w muzyce, z tym, że te filtry to środki wykonawcze. Czyli na przykład określenie, że utwór ma być zagrany pogodnie albo mrocznie, ale też określenie, jaki ma być skład instrumentalny danego utworu. Bo inaczej ten sam kawałek będzie brzmiał zagrany przez fortepian, a inaczej przez na przykład orkiestrę symfoniczną. I tutaj właśnie świetnym przykładem jest ta promenada Modesta Mussorgskiego, ponieważ on oryginalnie napisał ten utwór na fortepian. Ale taki kompozytor Maurice Ravel przerobił go na orkiestrę. I posłuchajcie sobie teraz w tych dwóch wersjach i zobaczcie, jak bardzo one różnią się między sobą, mimo tego, że to ten sam utwór.
Na koniec jeszcze Wam powiem, że zmiana nawet pojedynczych elementów może sprawić, że utwór będzie brzmiał zupełnie inaczej. I właśnie w tym cyklu Obrazki z wystawy Promenada jest napisana aż w 5 różnych wersjach. Możecie sobie ich wszystkich posłuchać i zastanowić się, co się pozmieniało. Linki do utworów wrzucam Wam w opisie filmu, no i oczywiście dołączam do muzowej playlisty. A tymczasem posłuchajcie fragmentów 2 z nich. I to tyle na dzisiaj. Ciekawa jestem, czy macie może jakieś takie utwory, czy poważne, czy rozrywkowe, których słuchacie właśnie dla jakiegoś jednego konkretnego momentu. Dajcie znać w komentarzach i napiszcie, co Wam się właśnie tam najbardziej podoba. Jeśli podobał Wam się film, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować tego kanału. Mam też nadzieję, że w międzyczasie zobaczymy się na muzowych social mediach, na Facebooku i na Instagramie. To tyle, do zobaczenia!